Co by było, gdybym powiedział wam, że Ben posiada kosmitę, którego praktycznie nie da się pobić pięścią? Serio, przeciwnik może go przeciąć mieczem, może go rozstrzelić laserami, może nawet zrobić z niego zielony naleśnik, a on po prostu wraca do normalnej formy, jakby nic się nie stało. Brzmi OP? A to jeszcze nic. Ten sam kosmita potrafił rozebrać robota Technoda od środka, rozpuszczać metal kwasem, latać i zmieniać się w praktycznie dowolny kształt. Dzisiaj sprawdzimy wszystko o jednym z najbardziej docenianych kosmitów Bena 10. Plazmie. Plazma po raz pierwszy pojawił się w serii Ben 10 Obca Potęga. Ben użył go podczas walki z robotem Technodonu. I już wtedy było jasne, że nie jest to zwykły kosmita, bo zamiast rozwalać się robotom siłą, wszedł do jego wnętrza i dosłownie rozebrał go od środka. To trochę tak jakby mrówka weszła do samochodu i rozkręciła silnik na części. Od tego momentu Plazma stał się jednym z najbardziej charakterystycznych kosmitów Omnitrixa. Jego gatunek nazywa się Polymorph, a pochodzi z planety Viskozja. Co ciekawe, Viskozja jest jedną z najbardziej tajemniczych planet w całym Ben 10, ponieważ nigdy jej nie zobaczyliśmy. Tak, twórcy dali nam nazwę planety i stwierdzili, resztę sobie wyobraźcie. Dlaczego Plazma jest tak dziwny? Spójrzcie na niego. Nie ma mięśni, nie ma kości, nie ma nawet normalnej głowy. To dosłownie żyjąca masa galarety lub glutu, albo kisiel? Zależy jak bardzo jesteście głodni. Ale jest jeden element, który wyróżnia go najbardziej. Ten mały, latający dysk nad jego głową. To właśnie projektor antygrawitacyjny i bez niego Plazma miałby problem. Ogromny problem, bo cały jego organizm jest płynny. Projektor utrzymuje jego ciało w odpowiednim kształcie, pozwala mu latać, mówić, kontrolować swoją masę, a nawet zwiększać jego siłę. Można powiedzieć, że to taki kosmiczny pilot do sterowania samym sobą. Moce plazmy, niemal niezniszczalne ciało. To właśnie tutaj zaczyna się zabawa. Większość kosmitów ma jakąś słabość. Humangozaur może dostać po głowie, diamentogłowy może zostać rozbity, czteroręki może zostać znokautowany, a plazma? No spróbuj go uderzyć. Powodzenia. Jego ciało jest płynne, ataki fizyczne przechodzą przez niego lub powodują minimalne obrażenia. To trochę tak jak próba pobicia kałuży. Zmiana kształtu. Plazma może dosłownie zmieniać swój wygląd, rozciągać ręce, tworzyć macki, spłaszczać się, przeciskać przez szczeliny, a nawet zwiększyć swoje rozmiary. Wyobraźcie sobie, że walczycie z przeciwnikiem, który może zmienić się w cokolwiek. No koszmar. Kwas. Tak, jakby tego było mało. Plazma może produkować kwas i to naprawdę mocny. Potrafi rozpuszczać różne materiały i niszczyć przeszkody, czyli jakieś drzwi, gdy są zamknięte. Dla plazmy to bardziej sugestia niż przeszkoda. Lepki śluz. Poza kwasem może tworzyć wyjątkowo lepki śluz. Dzięki temu unieruchamia przeciwników, tworzy pułapki i dosłownie przykleja wrogów do podłoża. Czyli tak, plazma potrafi być jednocześnie kwasem i superklejem. Chemicy właśnie dostali zawału. Regeneracja. Przeciąłeś go? Wraca. Rozbiłeś go? Wraca. Rozciągnąłeś go na pół pokoju? Wraca. Plazma regeneruje się błyskawicznie i właśnie dlatego tak trudno go pokonać. Plazma jest silniejszy niż myślisz. Wiele osób uważa, że plazma jest bardziej sprytny niż silny. I to prawda, ale nie oznacza to, że jest słaby. Wręcz przeciwnie, dzięki projektorowi antygrawitacyjnemu potrafił pokonać przeciwników znacznie większych od siebie. Pokonał Kevina, pokonał Gwen, powstrzymał potężnych przeciwników, a nawet pomógł przy odbudowie planety Arburi. To pokazuje, że jego możliwości wykraczają daleko poza zwykłą walkę. Jest jednym z najbardziej wszechstronnych kosmitów Bena. Wersja Omniverse. Jak oglądaliście Omniverse, pewnie zauważyliście coś dziwnego. Plazma wygląda tam zupełnie inaczej. Dostał nowy design, nowy projektor, nowe detale, a nawet nowy sposób mówienia. Jego głos przypomina trzaski krótkofalówki, jakby cały czas nadawał z kosmicznego CB-radia. I szczerze, pasuje mu to idealnie. Największe słabości plazmy. Brzmi jak kosmita bez wad. No nie do końca. Po pierwsze, projektor antygrawitacyjny. Jeśli zostanie oddzielony od plazmy na zbyt dużą odległość, koniec. Plazma zmienia się w bezładną kałużę. Po drugie, bardzo szybkie obracanie. Tak, to nie żart. Wirówki i ogromne siły odśrodkowe mogą dosłownie rozdzielić jego ciało, czyli technicznie pralka ma większe szanse pokonać plazmę niż niektórzy złoczyńcy. Po trzecie, jeśli przeciwnik nieustannie go atakuje, może nie mieć czasu na regenerację, a niektóre bardzo potężne ataki energetyczne są w stanie pokonać go na dobre. Ciekawostki o plazmie. Plazma nie ma kości ani organów. W przeciwieństwie do większości kosmitów Omnitrixa, ciało plazmy jest niemal całkowicie płynne. Nie posiada szkieletu ani typowych organów wewnętrznych. Jest jednym z niewielu kosmitów zależnych od zewnętrznego urządzenia. W większości transformacji Bena działa samodzielnie, ale plazma potrzebuje projektora antygrawitacyjnego do kontrolowania swojego ciała. Omnitrix potrafi odtworzyć projektor. Jeśli projektor zostanie zniszczony lub zgubiony, Omnitrix automatycznie tworzy nowy egzemplarz. Plazma pokonał robota Techadona od środka. To właśnie
Podczas walki z Techadonem Ben po raz pierwszy pokazał, jak niebezpieczny potrafi być ten kosmita. Zamiast walczyć siłą, rozłożył przeciwnika od środka. Jego nazwa jest błędnie tłumaczona. W polskim fandomie często mówi się na niego plazma, jednak oryginalna nazwa to goo, co można przetłumaczyć bardziej jako glut, maś lub galareta. Jest jednym z najbardziej elastycznych kosmitów. Plazma może zmieniać swój rozmiar i kształt bardziej swobodnie niż większość kosmitów Bena. Potrafi być zarówno kwasem, jak i klejem. Jego śluz może rozpuszczać materiały lub działać jak niezwykle mocny klej. To sprawia, że świetnie nadaje się do łapania przeciwników. W Omniversie dostał całkiem nowy głos. Twórcy zmienili sposób, w jaki mówi. Jego głos przypomina trzaski radia lub krótkofalówki. Jest jednym z najbardziej odpornych kosmitów na obrażenia fizyczne. Miecze, pięści czy większość pocisków zwykle nie są w stanie wyrządzić mu większej krzywdy. Jego największym wrogiem jest fizyka. Bardzo szybkie obracanie może rozdzielić jego ciało na składniki. Tak naprawdę wirówka laboratoryjna jest dla niego groźniejsza niż wielu złoczyńców. Albedo również używał plazmy. W swojej czerwonej wersji Omnitrixa Albedo mógł zmienić się w odpowiednik plazmy o czerwonym kolorze. Ben bardzo rzadko korzystał z plazmy. Mimo ograniczonych możliwości, plazma pojawił się znacznie rzadziej niż Humangosaur, szybcior czy czteroręki. Plazma prawdopodobnie nie potrzebuje oddychać. Nigdy nie pokazano, aby miał problem w środowiskach bez powietrza, co sugeruje, że może funkcjonować bez tradycyjnego układu oddechowego. To jeden z najbardziej kreatywnych kosmitów Bena. Jego skuteczność zależy bardziej od pomysłowości użytkownika niż od brutalnej siły. Twórcy inspirowali się amebami i śluzowcami. Wygląd plazmy przypomina mikroskopijne organizmy zdolne do zmiany kształtu, tak jak ameby. Gdyby plazma istniał w prawdziwym świecie, byłby praktycznie idealnym hydraulikiem. Zapchana rura wchodzi do środka. Pęknięta instalacja naprawiona. Problem z kanalizacją nie ma problemu. Tylko raczej nikt nie chciałby zobaczyć rachunku za jego usługi. Czy plazma to najbardziej doceniany kosmita Bena? I tutaj dochodzimy do najciekawszego pytania. Czy plazma jest jednym z najbardziej docenianych kosmitów Omnitrixa? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Nie jest najszybszy, nie jest największy, nie strzela laserami z oczu, nie niszczy planet, ale oferuje coś znacznie cenniejszego. Wszechstronność, może walczyć, bronić, ratować ludzi, unieruchamiać przeciwników, przedostać się tam, gdzie inni kosmici nie mają szans. I właśnie dlatego plazma jest jednym z najbardziej unikalnych kosmitów w całym Ben 10. A wy co sądzicie o plazmie? Czy zasługuje na miejsce w top 10 najlepszych kosmitów Bena? Napiszcie swoją opinię w komentarzu, a jeśli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i koniecznie napiszcie, którego kosmita mówić jako następnego. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko!